Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj dni od 30 lipca do 1 sierpnia. I nim przejdziemy do raportu wojennego, wielka prośba o wsparcie dla kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Polecam Wam ostatni materiał z Danielem Boćkowskim, profesorem Danielem Boćkowskim. Przeglądu tygodnia, bardzo ciekawe tematy oraz na inne materiały, jakie znajdziecie w kanale. A my przejdźmy na mapę Ukrainy i zaczynamy raport wojenny. Nim przejdziemy do omówienia, przypomnę tylko, że możecie też zostać patronem, patronką. Zachęcam, bo dzięki Wam też istnieje możliwość, a ostatnio będzie mnie kosztowało coś bardzo dużo, ale spokojnie, może damy radę. Słuchajcie, jesteśmy na mapie Ukrainy, więc tutaj mamy ataki dronów, szczególnie znowu w rejonie Odessy. Mamy atak na Krzywy Róg, na blok mieszkalny, znowu nietrafiony. Będę o tym rozmawiał z moim gościem, który pojawi się w przyszłym tygodniu, więc tutaj Was już z góry zapraszam na ten materiał. Będziemy to patrzeć, będziemy oglądać Ukrainę z innego punktu, więc tutaj też wszystko przed nami. Natomiast nie będziemy dzisiaj omawiać jakiejkolwiek sytuacji, bo myślę, że i przegląd tygodnia, i raporty specjalne z gośćmi dość dokładnie tutaj monitorują pewne rzeczy. Natomiast my będziemy się skupiać stricte na temat wojskowości, taktyki oraz tego, co dzieje się na froncie ukraińsko-rosyjskim lub rosyjsko-ukraińskim, jak to woli. Przejdźmy na odcinek Swatowe-Kremienne, bo tam działo się w ostatnich dniach całkiem sporo i zgodnie z tytułem będziemy omawiać pewną rzecz. Więc odcinek Swatowe-Kremienne i zaczynamy raport wojenny. Jesteśmy na odcinku Swatowe-Kremienne. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy działania na kierunku Sękiwki rosyjskie, które tutaj są prowadzone bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Mamy też ataki rosyjskie na Nowosilewskie, na miejscowość Berestowe oraz działania ofensywne, jakie strona rosyjska prowadziła na środkowym odcinku frontu pomiędzy Karmazyniwką a Lajchorodką. Tutaj początkowe sukcesy, jakie uzyskali Rosjanie na tym odcinku frontu, zakończyły się jednak nieudaną operacją zaczepną dla strony rosyjskiej. Co ciekawe, rosyjskie jednostki zostały odparte przez ukraińskie jednostki, które tak naprawdę były na tym froncie i nie trzeba było tutaj wprowadzać dodatkowych jednostek. Wiemy, że miała problemy, duże problemy 32. Brygada, która tutaj walczyła. Musiała otrzymać wsparcie innych jednostek. Świetna postawa, z tego co wiem, 15 Pułku Gwardii Narodowej oraz 66. Brygady Zmechanizowanej. Natomiast tą pieczątką przybijającą na koniec były elementy 92. oraz 25. Brygady, które tutaj wsparły tą obronę. Natomiast rosyjskie jednostki, mimo zdobycia kilku miejscowości, nie poradziły sobie, nie przełamały, nie uzyskały tego, co było zamierzone. Wiemy, że tutaj plany co do tych walk na tym odcinku frontu były. Wiemy, że po zdobyciu i Nadii, i Nowojechorivki celem był główny pas umocnień ukraińskich na wzgórzach. Na zachód nie udało się do nich dotrzeć. Wojska rosyjskie nie uzyskały tutaj takiego przełamania. 2 razy tutaj było włamanie niewykorzystane. Pisałem o tym na Twitterze. Rozpisałem całą taktykę, rozpisałem plany. Może kiedyś okaże się, że były dobre plany. Przejrzałem. Natomiast to czas określi, czy miałem rację, czy nie. Natomiast pewne rzeczy są niezmienne, a te rzeczy polegają na tym, że na dzień dzisiejszy wiemy, że i miejscowość Nowojechorivka została odbita przez stronę ukraińską, wyzwolona, tak samo jak miejscowość Nadie. Od tej miejscowości Nadie mówił też i Rybar, że jest problem, jak wielu innych
blogerów rosyjskich pisało o tych sukcesach, to Rybar jako jedyny pisał, że jest duża wątpliwość w ogóle, czy ta miejscowość została zdobyta. On pisał o tym, że artyleria ukraińska tutaj odcina zaplecze od jednostek, które nacierają i ten ogień zaporowy tutaj stwarza duże problemy stronie rosyjskiej. Strona rosyjska też wybrała zły teren do takiej prowadzenia operacji. Nie dość, że trzeba było sforsować rzeczkę, to trzeba było jeszcze nacierać na wzgórza, więc tutaj przypomina się troszeczkę wzgórza Zilow pod Berlinem, gdzie no, sam wielki Żukow męczył się bardzo długo, żeby przełamać i to przy takiej ogromnej już przewadze Związku Radzieckiego na tym etapie wojny. Natomiast tutaj, no, tak jak powiedziałem, to uderzenie mimo początkowego sukcesu podwójnego, bo i natarcie 21, 15 i 30 uzyskało włamanie, nierozwinięte, poszerzenie pasa uderzenia też nie przyniosło sukcesu, mimo początkowego sukcesu tego zgrupowania 4. Kantemirowskiej Dywizji Pancernej Gwardii, która tutaj uzyskała powodzenie. Brakło sił, które mogłyby wprowadzić dowództwo rosyjskie w wyłom, rozszerzyć to, zrolować tą obronę ukraińską, zmusić ją do odwrotu, natomiast, czy nawet na plecach wejść na tą główną linię obrony. Natomiast do tej głównej linii obrony nie udało się nawet dojść. Tak jak powiedziałem, dzisiaj sytuacja wygląda tak, że Ukraińcy krok po kroku odbijają te tereny i prawdopodobnie już dzisiaj ten front przebiega mniej więcej tak jak przed uderzeniem. Jeżeli nie, to prawdopodobnie już wkrótce tak będzie to wyglądało. Tak mniej więcej to wygląda. Jeżeli chodzi o południe, mamy tutaj działania w lesie na południe od Dibrowej, gdzie walczą i jedna i druga strona. Mamy tutaj naprawdę dość duże natężenie jednostek. Mam informację, że 5. Brygada Gwardii Narodowej jednak jest w lesie. To jednostkę wkrótce przerzucę, jak tylko uzyskam jeszcze jedno potwierdzenie, więc ona już tutaj raczej nie stacjonuje, natomiast walczy w lesie na południe od Dibrowej. Przejdźmy na odcinek siewierski. Jesteśmy na odcinku siewierskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj informacje o walkach, znowu atakach nękających w rejonie Biłochorivki, bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o pozostały odcinek frontu, mamy tutaj działania rozpoznawcze oraz ogień artylerii. No i szczególnie tutaj w rejonie Jakowliwki mamy działania mocno rozpoznawcze strony ukraińskiej, która tutaj cały czas próbuje naciskać na tą Jakowliwkę. Pamiętajmy, że Jakowliwka, jeżeli by udało się Jakowliwkę zdobyć, to strona ukraińska ma punkt oparcia, może uderzać na Włodymirivkę lub na Soledar Bachmuckie, wchodzić pomalutku na tyły Bachmuta od strony północnej. Natomiast jeżeli chodzi o front bachmucki, przejdźmy na mapę Bachmutu. Jesteśmy na mapie Bachmutu. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, nie ma informacji o walkach na kierunku północnym. Mamy pewne tutaj przegrupowania lub wzmacnianie pozycji. Natomiast ogień artyleryjski jak najbardziej tutaj w tym odcinku frontu jest. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, mamy ciężkie walki. Pojawiły się filmiki z Kliszczejówki, która została już opuszczona prawdopodobnie przez stronę rosyjską. Nawet dzisiaj pojawiły się informacje, nie zmieniałem jeszcze tej mapy do końca, o wycofaniu się na linię nasypu kolejowego, który tutaj jest. Wiemy, że strona rosyjska, kontratakowała w rejonie Andriiwki oraz Kliszczejówki. Natomiast mamy tutaj też nacisk na kierunku Kurdiumówki, gdzie linia frontu przebiega już na obrzeżach tej miejscowości i Zelenopili. Wiemy, jak ważna jest to miejscowość, tak samo jak Andrzejówka. Natomiast wiemy też, co ciekawe, o porażeniu dwóch zgrupowań artylerii rosyjskiej w rejonie Zajcewe oraz Kodemy.
Mamy tutaj potwierdzenie ostrzału kontrbateryjnego strony ukraińskiej, która wykryła i ostrzelała zgrupowanie artylerii rosyjskiej. Wiemy też, że Rosjanie tutaj wzmacniają ten odcinek kosztem właśnie odcinka Kremiennej, więc no ciekawy jestem, jakie nowe jednostki się pojawią na tym odcinku frontu. Jeżeli chodzi o sam Bachmut, ostrzeliwują Ukraińcy miasto, cele w Bachmucie. Wiemy, że na przykład pojawiła się informacja, że właśnie w tym rejonie artyleria 77. Brygada zniszczyła zgrupowanie rosyjskiej piechoty, która tutaj się koncentrowała, więc cały czas tutaj walka dronów jest na tym odcinku frontu bachmuckiego. Przejdźmy na linię Gorłówki. Jesteśmy na linii Gorłówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania rozpoznawcze oraz sporadyczny ogień artylerii, której z jednej i z drugiej strony, natomiast brak aktywnych działań ofensywnych, czy to z jednej, czy to z drugiej strony. Przejdźmy na linię ATO. Jesteśmy na linii ATO. Jeżeli chodzi o linię ATO, mamy tutaj informacje o walkach w rejonie Awdiwki. Tu się nic nie zmieniło w ostatnim okresie czasu. Mamy atak na Newskie. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, walki na odcinku Marinki oraz miejscowości Pobiedy. Wiemy też, że strona rosyjska, wiemy, że strona ukraińska ostrzelała składy amunicji w samym rejonie Doniecka, natomiast brak innych informacji z tego rejonu, przynajmniej z mojej strony. Przejdźmy na odcinek zaporowski. Jesteśmy na odcinku zaporowskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj informacje o atakach artylerii na miejsca koncentracji rosyjskich na zapleczu frontu. Wiemy o 2 kolumnach, które przeszły przez Mariupol. Jedna kierowała się na zachód, druga na północny zachód, czyli prawdopodobnie mamy tutaj wzmocnienie odwodami, mobikami świeżo szkolonymi przez rosyjskie dowództwo, uzupełnienie jednostek, dość duże kolumny. Natomiast może też być to jakieś nowe jednostki, które tutaj są przekierowywane. Wiemy, że 14. Brygada prawdopodobnie specnazu została przerzucona w rejon Wołchodarski. Natomiast, tak jak powiedziałem, te 2 kolumny, jedna właśnie w rejon Robotynę, Tokmaku została przekierowana, a druga prawdopodobnie w rejon Wełyki, na kierunek Wełyki. Czy tak będzie, to się okaże. Mamy liczne zgłoszone tutaj ostrzały miejscowości na tyłach frontu, natomiast wiemy też, że strona ukraińska zaatakowała most nad Czonharem, bardzo istotny most, który jest kluczem zaopatrzeniowym dla wojsk rosyjskich na Zaporożu. Tędy przebiega główny szlak zaopatrzeniowy, kolejowy, który został uszkodzony. Wiemy, że trwają prace remontowe na moście krymskim. Ciężki sprzęt tam bardzo szybko naprawia, czy próbuje naprawić most drogowy. Pytanie, jak wygląda most kolejowy. I no, mamy też zapowiedź Załańskiego, który powiedział, żeby turyści z Rosji uciekali z Krymu, póki jeszcze mogą, więc czyżby to była zapowiedź kolejnych ataków na komunikację czy na mosty? Wszystko się okaże. Przejdźmy na front wschodni frontu zaporowskiego. Tutaj omówimy sobie sytuację na kierunku Wełyki. Jesteśmy na odcinku wschodnim frontu zaporowskiego. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj informacje o atakach z jednej i z drugiej strony. Wiemy, że strona rosyjska próbowała, wykorzystując też i 218 pułk pancerny, bo przynajmniej jego elementy, bo też nie wiadomo w jakiej kondycji jest ten pułk, kontratakować na kierunku staromajorskie. Te kontrataki zostały tutaj odparte. Sam Romanow pisał, że przez nieudolność dowódców rosyjskich na tym kierunku frontu doszło do utraty staromajorskie i jak to sam napisał, od 1 do 3 dni będzie utrata miejscowości urożajne, gdyż ciężko będzie utrzymać tą miejscowość atakowaną jakby z 2 kierunków, w sumie z 3 kierunków, bo od wschodu, od północy i od zachodu. Natomiast próby jak najbardziej tutaj były, tak jak powiedziałem, 60. Brygada
próbowała tutaj nacierać ze wsparciem 218 Pułku Pancernego, Pułku Czołgów. Ciężkie straty poniósł 247 Pułk Desantowy, natomiast walki trwają na kierunku Pruitynym oraz, no i właśnie, Oktabirskim, Nowodoneckie, Nowomajorskie. Pojawiły się informacje o rozszerzeniu czy o walkach na tych kierunkach, na tym kierunku szczególnie wschodnim. Mamy tutaj informację, że strona ukraińska próbuje tutaj rozszerzyć ten kierunek działań, natomiast na ten moment brakuje informacji na temat tego, co się dzieje na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek zachodni frontu zaporowskiego. Jesteśmy na odcinku zachodnim frontu zaporowskiego. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj informacje o walkach. Strona ukraińska poszerzyła w kierunku wschodnim pas zdobyczy, tutaj potwierdzając pewne rzeczy, które kilka dni wcześniej miały miejsce. Natomiast mamy tutaj dalsze działania. Strona rosyjska wzmacnia ten kierunek. Nie może sobie pozwolić, żeby strona ukraińska w rejonie Werbowego przełamała pierwszą linię obrony. Dlatego skierowano tutaj, tak jak już ostatnio mówiłem, 22. Brygadę Specnazu z powrotem na pierwszą linię oraz wzmocniła ten odcinek frontu 3 batalionami BARS, 3., 14. oraz 1. Pytanie, czy jeszcze jakieś jednostki tutaj są przekierowywane przez rosyjskie dowództwo? Natomiast myślę, że najbliższe dni dadzą nam odpowiedzi na tym kierunku, jak będzie się tutaj toczyły te walki. Wiemy, że te walki w rejonie Robotnego też się toczą. Jeżeli chodzi o odcinek zachodni bardziej tego frontu, mamy dalsze walki na kierunku Buchowe, miejscowość Żerebianka, dalej w rękach rosyjskich. I tyle z tego odcinka. Przejdźmy na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku chersońskim. Na tym odcinku frontu mamy działanie artylerii jednej i drugiej strony, która tutaj ostrzeliwuje różne punkty. Mamy też działania jednostek specjalnych, które działają na linii rzeki. Wiemy, że strona ukraińska próbuje cały czas tutaj nękać czy uderzać w rejonie Ołeszek. Natomiast brak większych informacji z tego rejonu frontu. Aby nie przedłużać, tyle z tego odcinka, z tego raportu wojennego. Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.